Witam serdecznie dzisiaj o poranku. I kto jest giełdowym przewodnikiem stada? No kto jest? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a jeżeli ktoś chce śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, która właśnie teraz trwa, zachęcam go do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Ale na wstępie tego materiału zaznaczam, że wszystkie wykresy, które były użyte do powstania tego wpisu, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5, XTB i z Bloomberga. I kto jest giełdowym przewodnikiem stada? No kto jest? Wczorajsza sesja pokazała jak na dłoni wszystkim niedowiarkom, który rynek jest teraz najważniejszy, który rynek decyduje o przepływach finansowych, który rynek teraz wyznacza tendencje na praktycznie wszystkich klasach aktywów i na który rynek w pierwszej kolejności należy zwracać szczególną uwagę, którym należy się posługiwać, żeby ocenić, co może się wkrótce wydarzyć i jakie są perspektywy na rynkach finansowych. Co to jest? Jaki jest to rynek? To jest oczywiście rynek przyszłych stóp procentowych. I to właśnie rynek stóp procentowych jest giełdowym przewodnikiem stada. To, co się dzieje na potencjalnych przyszłych stopach procentowych, na zmianach przyszłych stóp procentowych, na wycenie przyszłych stóp procentowych, wyznacza teraz wszystko to, co się dzieje na praktycznie wszystkich innych klasach aktywów. Rynek giełdowy boi się podwyżek stóp procentowych, a bardzo lubi, kiedy stopy procentowe spadają. Wniosek jest taki, że teraz, jeżeli rynkowe stopy procentowe, jeżeli stopy procentowe generalnie banku centralnego mają iść w górę, jest to negatywny sygnał dla ryzyka. Natomiast kiedy rynkowe stopy procentowe zaczynają spadać, kiedy perspektywy co do przyszłych stóp procentowych zaczynają spadać, jest to bardzo dobra wiadomość dla giełd papierów wartościowych i generalnie dla ryzyka. I właśnie wydarzenia ostatnich godzin pokazały, kto jest giełdowym przewodnikiem stada i że właśnie na rynek przyszłych stóp procentowych, na rynek stóp procentowych należy w pierwszej kolejności spoglądać. Już parę miesięcy temu powiedziałem Państwu w jednym ze wpisów, że moja poranna rutyna na rynku wiąże się z tym, że w pierwszej kolejności patrzę, jakie są rynkowe stopy procentowe, by starać się wyczuć to, co może się wydarzyć na giełdach papierów wartościowych danego dnia. No i co się wczoraj wydarzyło, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Czyli ta interwencja Banku Anglii na rynku stóp procentowych, ten powrót do skupu, zwłaszcza dalszej części krzywej dochodowości, doprowadziła do bardzo mocnych spadków tych rynkowych stop procentowych, o czym będzie za chwilę, i nawet do tego, że perspektywy co do przyszłych stóp procentowych także zaczęły się zmniejszać i pierwszy wykres w tle bardzo dobitnie to pokazuje. Implikowana stopa procentowa nawet dla Stanów Zjednoczonych zaczęła lekko spadać. Mamy już prawie 20-punktowo bazowe obniżenie oczekiwań co do przyszłych stóp procentowych, czyli ewidentnie wczorajsza akcja Bank of England była efektywna, zaczęła działać i skutki tego obserwowaliśmy. Oczywiście takiego wydarzenia nie da się przewidzieć, dlatego trudno oczekiwać, żeby właśnie na podstawie żeby bez wiadomości insiderskich, czyli takich informacji poufnych, być w stanie na to zareagować, być na to przygotowanym. Po prostu tego typu wydarzenia od czasu do czasu się zdarzają i warto w takiej sytuacji mieć oczywiście metodę inwestycyjną reagowania, a nie prognozowania, żeby przetrwać, żeby być przygotowanym na różne scenariusze, które są nawet bardzo mało prawdopodobne. Czyli pierwszy wykres pokazuje nam, jak spadły oczekiwania co do przyszłych stóp procentowych, ta implikowana stopa procentowa, implied rate, jak widzimy tutaj w kolumnie po prawej stronie, dla Stanów Zjednoczonych szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych jest już przewidziany na marzec 2023 roku. Implikowana stopa to jest teraz 4,453% i widzimy, jak ona się obsunęła nawet względem tych poziomów, które były wczoraj rano obserwowane. I ta interwencja Banku Anglii była bardzo dobrze widoczna nie tylko na brytyjskich papierach oczywiście, ale także na tych amerykańskich i te cofnięcie spod poziomu psychologicznego 4%
doprowadziło nawet do 30-punktowego spadku rentowności, czyli wzrostu rynkowych stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i to jest oczywiście to paliwo, które napędziło na przykład wczoraj wzrost indeksów giełdowych, o czym będzie w dalszej kolejności. I ten wykres pokazuje, kto jest giełdowym przewodnikiem stada i jeszcze raz sygnalizuje w porannej naszej rutynie dotyczącej tego, jak sprawy mają się na giełdzie, warto w pierwszej kolejności patrzeć na rynkowe stopy procentowe, czy one rosną, czy one spadają. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli rosną, jest to negatywna wiadomość dla ryzyka, jeżeli one spadają, to jest to bardzo pozytywna wiadomość dla ryzyka. Także Stany Zjednoczone potwierdzają znaczenie oporu 4% na rentowności, niemieckie papiery w okolice 2,35. To jest punkt w tym wypadku odniesienia. Zobaczymy, czy niemieckie papiery wrócą teraz poniżej poziomu 2%. Zobaczymy, jaka będzie reakcja wypowiedzi bankierów centralnych, czy oni to dostrzegą, czy oni będą nastawieni rzeczywiście na to, żeby dalej podwyższać stopy procentowe w tempie dynamicznym. I dzisiejsze dane makroekonomiczne, które poznamy, i jutrzejsze dane makroekonomiczne powinny nam odpowiedzieć na pytanie, czy będzie skuteczna ta wczorajsza interwencja Banku Anglii. Ponieważ dzisiaj poznamy dane o inflacji z Niemiec o godzinie 14, a jutro poznamy dane o inflacji dla Stanów Zjednoczonych. Jeżeli dzisiejsze dane z Niemiec dla inflacji o godzinie 14, a wcześniej będziemy poznawać cząstkowe dane dla poszczególnych landów, okażą się, że ta inflacja jednak cały czas rośnie i będzie ona wyższa niż zakładały prognozy, a prognozy to jest 9,5% wstępne dane o inflacji za wrzesień. Jeżeli się okaże, że ta inflacja jednak rośnie cały czas i jest wyższa niż prognozy, to może być nawrót tendencji wzrostowej rentowności. I oczywiście wczorajsza sesja giełdowa, która przyniosła nam bardzo ładne wzrosty indeksów giełdowych, będzie negowana, więc naprawdę wszystko teraz zależy od rynkowych stóp procentowych. Więc dane o inflacji o godzinie 14 dla Niemiec są dzisiaj najważniejsze. Jutro, w ogóle w całym tygodniu najważniejsze będą te dane, które poznamy o 14:30 dla Stanów Zjednoczonych i rynek naprawdę będzie skupiał na to swoją uwagę, ale dopiero jutro. A jeszcze dzisiaj o godzinie 14:30 mamy dane o dynamice wzrostu PKB dla Stanów Zjednoczonych. Jednak to jest ostateczna weryfikacja danych, więc moim zdaniem nie będzie ona miała bardzo dużego wpływu. No chyba, że to odchylenie byłoby bardzo duże, ale myślę, że szansa na to jest znikoma, minimalna. Na rynkach przede wszystkim patrzymy na rynek funta brytyjskiego. Tutaj nie udało się jednak utrzymać nad poziomem 0,90, dlatego moim zdaniem wczorajsze informacje przyczyniają się raczej do fali umocnienia funta brytyjskiego niż do osłabienia, no ale oczywiście trzeba być gotowym na każdy scenariusz, ponieważ tendencja długoterminowa jest widoczna jak na dłoni. Wczorajsze informacje z Banku Anglii doprowadziły do sporej korekty przeciwko amerykańskiej walucie. Część inwestorów widzi tutaj już półroczną linię trendu wzrostowego na samym indeksie dolarowym, która wczoraj zadziałała i powstała na wykresie świeca, która sygnalizuje możliwość wystąpienia korekty. Sam euro-dolar wczoraj spróbował wrócić nad poziom 0,97. Każde utrzymanie nad tym poziomem sprawia, że świeca tygodniowa zaczyna przybierać kształt mogący zwiastować korektę wzrostową, ale oczywiście moim zdaniem o kształcie tej świecy zadecydują dane o inflacji, dlatego skupmy się bardzo uważnie na tym, czy inflacja będzie wyższa od prognoz, a będzie to negatywne dla euro i pozytywne dla amerykańskiego dolara, czy też będzie niższa niż prognozy, a w takiej sytuacji będzie to pozytywne dla euro i negatywne dla amerykańskiego dolara. Tak bym widział końcówkę całego tygodnia, całego miesiąca i całego kwartału na euro-dolarze. No i oczywiście przejdźmy teraz już do rynku ryzyka. Ruch na stopach procentowych doprowadził wczoraj do dobrej, bardzo ładnej sesji na Wall Street. Powrót na poziom 3700 punktów stał się faktem. Rynek potwierdza tym samym, że zaczyna grać na to, żeby czerwcowe minima zostały obronione oraz oczywiście okolice potężnej średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, widocznej na wykresie, która przebiega w okolicy 3580 punktów, 3600 punktów. Jako że wykres tygodniowy zmieni się w poniedziałek, więc okolice 3600 punktów moim zdaniem awansują do roli teraz najważniejszego wsparcia. Odbicie, które ma miejsce teraz
może dać potencjalną perspektywę kontynuacji, jeżeli oczywiście te dane o inflacji pokażą, że inflacja jest niższa od prognoz. W takiej sytuacji, jeszcze raz przypominam, powinny spaść rynkowe stopy procentowe w oczekiwaniu na to, że stopy procentowe realne już nie powinny pójść w górę aż tak bardzo, jak jeszcze wcześniej rynek prognozował i oczywiście byłoby to paliwo do wzrostów indeksów giełdowych i w ogóle presji na ryzyko. Także indeksy giełdowe zachowują się od wczoraj bardzo pozytywnie i reagują pozytywnie. Indeksy giełdowe w Europie, tym przedstawicielem jest indeks DAX, ma za zadanie wrócić nad opór w rejonie 12 500 punktów. Każdy powrót na ten poziom będzie odczytany bardzo pozytywnie. Moim zdaniem wtedy kształt świecy tygodniowej będzie zachęcał do większej wzrostowej korekty, ponieważ na wykresie tygodniowym uda się obronić czerwcowe i marcowe minima. Także popyt na ryzyko widać także w Niemczech. Jeżeli Bitcoin wróci dodatkowo nad poziom $20 000, nad ostatnie maksima z tego tygodnia, to będziemy mieć sygnał ku temu, że Bitcoin jako kryptowaluta nastawiona najbardziej na ryzyko z tych płynnych kryptowalut będzie także sygnalizowała nam ożywienie popytu na ryzyko. I będzie to oczywiście wiadomość zmniejszająca ryzyko długich pozycji na indeksach giełdowych i oczywiście widzimy także, że zmiany na rynku stóp procentowych prowadzą od razu do odbicia na cenie złota. W ogóle presja przeciwko amerykańskiemu dolarowi na rzecz spadku rynkowych stóp procentowych, tych rzeczywistych stóp procentowych, czyli po uwzględnieniu przyszłej inflacji, powoduje natychmiastowy wzrost ceny złota. I złoto, jeżeli dzisiaj będzie kontynuować tendencję wzrostową po danych o inflacji i jutro także, może mieć szansę na to, żeby na wykresie kwartalnym spróbować zbliżyć jak najbardziej do linii szyi tej dwuletniej formacji szczytowej, żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo dynamicznych spadków. Jak widzimy, ruch na przyszłych stopach procentowych, ruch na stopach procentowych rynkowych ma także wielki wpływ na wycenę ceny złota. Ropa naftowa moim zdaniem z surowców najlepiej zareagowała na wczorajsze wydarzenia, ponieważ mamy klasyczne odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, powrót nad poziom $80. Zachęca popyt na ryzyko do dalszych ataków, do dalszej aktywności, ale oczywiście także tutaj wiele zależy od tych rynkowych stóp procentowych. I dział poświęcony polskim aktywom. Wczorajsze cofnięcie na obligacjach, na rentowności nie przekłada się zbytnio na cofnięcie na polskich papierach, ale udało się zakończyć dzień poniżej poziomu 7% rentowności. I jeżeli oczywiście nastroje na rynku obligacji będą kontynuowane, czyli ta korekta, te spadki rynkowych stóp procentowych będą miały miejsce, to prawdopodobnie i polskie obligacje wkrótce zaczną być mocno kupowane z powodu tego, że odwrócenie tendencji na euro-dolarze to jest w naturalny sposób paliwo do tego, żeby złoty się umacnił, więc moim zdaniem cały czas w grze jest to, żeby zamknąć tydzień, miesiąc i kwartał poniżej poziomu 4,80 na euro-złoty i jest, jak widzimy, po wczorajszym cofnięciu spod poziomu 5 zł jest szansa na to, że umocnienie złotego doprowadzi nas w okolice poziomu 4,90 na dolar złotym, tak żeby cały czas w grze było to górne ograniczenie paruletniego kanału wzrostowego widocznego na wykresie. Także zapowiada się fascynujący dzień także na polskich aktywach, a jeżeli warszawska giełda papierów wartościowych rzeczywiście podlega wpływom tego, co się dzieje na Wall Street i w Niemczech, to popyt na ryzyko, który się pojawił, powinien dać dzisiaj wzrostową korektę, próbę nawet powrotu na poziom 1500 punktów, jeżeli popyt na ryzyko faktycznie będzie się utrzymywał po danych o inflacji z Niemiec. I oczywiście pamiętamy, że jutro dla rynku krajowego o godzinie 10 mamy najważniejsze wydarzenie, czyli krajowe, lokalne dane o inflacji. I one będą także miały wielki wpływ na to, co się dzieje na polskich aktywach. Interpretacja danych o inflacji dla naszego kraju będzie tożsama z tym, jaka jest interpretacja danych o inflacji dla całego świata. Odpowiedź na pytanie, kto jest giełdowym przewodnikiem stada, tkwi właśnie na rynku obligacji. I jeszcze raz podkreślam, warto w pierwszych minutach po przebudzeniu patrzeć właśnie na to, co się dzieje na rynku przyszłych stóp procentowych i na rynku stóp procentowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość,
A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji wrześniowej, która teraz właśnie trwa, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Pięknego, słonecznego dnia życzę i oczywiście stopy zwrotu. Pozdrawiam.